wydaje mi się, że Kmerki są chętniejsze do zaopiekowania się ogniskiem domowym. Kup książkę Ludzie Drogi i ciesz się podróżą przez Czarny Ląd. Wejdź na jaktodaleko.pl. Moi drodzy, drugi odcinek z naszym specjalnym gościem Marcinem. Dzień dobry, cześć! Jedziemy na wieś. Jedziemy na wieś i na Lasy Namorzynowe. Tak jest, bardzo piękne miejsce, jedno z bardzo wielu pięknych miejsc tutaj w Kokongu. Ruszamy. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it burns inside me. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. Trust me, I won't let you down. I won't let you down. Zauważcie, że te działki, które można tutaj na wsi, bo to jest wieś, de facto kupić, to przeważnie są 5 na 20 metrów. Tak jak tutaj z Marcinem rozmawiamy, działka normalnie kiszkowata, ale Jeszcze na niej, bo dom postaw. i postaw dom na niej jeszcze i się pokręć trochę, coś tam. Powiem wam szczerze, że no ciężko. Ciężko na takiej działeczce. Tak, piękna, duża. Tutaj troszkę taka kwadratowa bardziej, no już luksusy. Wioskę na bok. Dojeżdżamy na wioskę zbudowaną praktycznie na namorzynach. Lasy mangrowe. Tu jeszcze można objechać. No, dawaj, wskakujemy. Będziemy mieli całą taką trasę, spokojnie. Tam damy radę. No czemu mamy nie dać? Spróbujmy. Wjeżdżamy w środek wioski. O, tutaj dalej. Zauważcie jedno, no niestety ciekaw jestem jaka tutaj religia zamieszkuje, tak jakby, czy to jest islam, czy jednak buddyzm. Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, nie? Czekaj, zejdę, Marcin. O. Trudno powiedzieć, ale zobaczcie na to, że ta mentalność jednak odnośnie tych śmieci, nawet tak blisko was. Hello, dziewczyny! Hello! Ale miło. Miłe przywitanie. Dzień dobry. Tutaj kurki sobie chodzą. Proszę zobaczyć, jakie małe kureczki. I się śmieje, że kurki ten kierownik ogląda. Śmieszki z kierownika. No bekę mają, ty. Kurek nie widział, przyjechał biały, kurek nie widział. Cip, 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 cip. No. Się śmieją ze mnie, ty. Dobrze, niech się śmieją. Patrzcie, rybki małe. Małe rybki, uwaga, wchodzę. Hello. Oj, sklepik prowizoryczny. Hello. Kuku. Zobaczcie, czego nie mogę przetrawić. No parówki, różne kolory. Szok, nie? Ale wchodzimy dalej. Jak noga ci wleci, to ci wyleci porządnie. Ale nie mogę przetrawić tego, że oni z tymi śmieciami tak żyją. No nie mogę, no. Idę tutaj, może jakąś dziewczynę znajdę. Pozdrowienia dla Hani. Patrzcie, kierownik gruba dupa, jak stanie tutaj, to się może normalnie zawalić. Hello guys. Normalnie może, wiecie, się tutaj przy ten. O, ktoś tutaj na tak zwanym alladyńskim materacu. Hello. Hello guys. Hello. Hello. Ale serdeczni. Myślę, że tutaj, o i tutaj jak to się mówi, piwko jest obalane. Widać, że dość regularnie. Myślę, więc jestem. Uważam, że znalezienie żony tutaj nie byłoby takie trudne. Ja jako kierownik, atrakcyjna sztuka z wuncem, kojarzący się z dobrobytem, kojarzący się z bogactwem, chętnie byłbym tutaj przytulony, że tak powiem, do rodziny. No tutaj w tych domach, hello, jak pięknie uśmiechnięta. No cudo, cześć dziewczyny, ale cudowne. Dziewczyny, piękne dziewczyny się uśmiechają do kierownika, ale widzę, że tutaj też obalają piwko. Wyobraźcie sobie, że co by się nie działo w tym domu, może jakieś tam szmery, bajery, to cała wioska słyszy. Bo to z blachy, normalnie z blachy falistej. Tutaj widzę drewno. Hello. Wchodzę sobie dalej, ale tutaj już chyba, o właśnie, tutaj już nie pójdziemy dalej. Tutaj koleżanka siedzi, coś tu. A, rybki oprawia.
Rybki. Idę dalej. Polas kierownik tak daleko. Powiem wam, ciekawe miejsce. Do tej pory chyba jedno z ciekawszych, które odwiedziłem w Kambodży. A że jestem tutaj krótko, no to jeszcze przede mną wiele. Wszyscy się cieszą, że kierownik przyszedł w gościnę odwiedzić. A czemu by się nie cieszyć? Co wy byście się nie cieszyli, jakby kierownik do was na herbatę wpadł? A co tam? Komu zęba ten? Ktoś tam zęba? Ktoś tam zęba? Piękne dziewczyny. Hello guys. Ktoś tam u księżniczki zęba przedniego, jak to się mówi, skroju, jakaś wróżka zębuszka. Zobaczymy, no trudno. Człowieku, jak to mówi stare pożegadło na Podlasiu, raz się żyje. Dokładnie. Jedziemy z Marcinem do naszej dawnej rodziny, do naszych starych kolegów ze szkoły. Hopa! Proszę. Łódź cumowana do domu bezpośrednio. No wiesz, ty, ale o ile oni tutaj obalają browarów, jak oni później, wiesz, tutaj policja na łodzi, jak sobie po pijaku lecą, to nikt ich nie zatrzyma. Mój drogi, nie ma tutaj policji żadnej na Nie. wodzie. Tutaj na wodzie Pełna swoboda. pełna swoboda, pełne życie. Tutaj suchy dok. Suchy dom. No. Uwaga, będzie jump. Progi zwalniające. Jeden po drugim. Ty, dwóch białych przyjechało. Kierownik. Hello. Ty, co oni tutaj robią, ty? Ty, badaj ile owalili browarów. Widzisz to, Marcin? Zbierają, to są ludzie, którzy zbierają, skupują puszki od ludzi, a później jadą I sprzedają, no. Czarniki. Pomalutku, pomalutku. Don Marcino. Ja dokąd dojedziemy. Nigdy tu nie byłem. Też nigdy nie byłem, ale jedziemy, stary. Hello! Hello, dzień dobry. Good to see you. Yeah, very beautiful place. Yes. Very beautiful. What are you doing here, guys? You repair my You fix. Yeah. Cool. Machine. Come Now on. we're going to the mangroves forest. Zobaczcie, silnik naprawiają. Elegancko. Tutaj dziewczyny sobie odpoczywają. Fajnie, tutaj zobaczcie, buteleczki z browarkami. Fajnie. Oczywiście jest kapliczka, żeby bezpieczeństwo było zapewnione. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Zauważcie też reakcję na białych. Bardzo serdeczni, bardzo otwarci na to, żeby przywitać. I zobaczcie, witam serdecznie szefową. Ja tu się teraz przejdę troszkę. Tutaj coś mamy napisane, ale niestety ja jeszcze w khmerskim nie jestem na tyle biegły, żeby to wszystko rozszyfrować. Rybka. Rybka się suszy. Tomasz się oczywiście puścił przodem. Ty, ja poszedłem trochę poeksplorować, ale serdecznie, niesamowicie. Słuchajcie, to jest miejsce, w którym turyści się nie zapuszczają i ludzie po prostu są tacy, wiecie, taki serdeczni, po prostu cieszą się, że cię widzą, po Ale prostu. dzieciaki, patrz jak tam ryby się rzuciło. A dzieciaki, wiesz, na widok białego. Tutaj Marcin nadmienił, że można spotkać na tych drzewach po drugiej stronie rzeki. Siema. Po drugiej stronie rzeki można spotkać, wyobraźcie sobie, małpy. No i jak wszędzie, blacha falista, Azja, Europa, Afryka. Po prostu praktyczna, tak jak wam mówiłem. Nie ma co się dziwić. Każdy chce zawsze, jak to się mówi, zmaksymalizować swoją robotę, czyli zrobić, ale się nie narobić. Czyli kupujesz blachę, blacha jest przez kilka lat, no i nie musisz tego zmieniać. Więc to jest dobra inwestycja. Proszę bardzo, służba zdrowia. Tutaj można ten z Czerwonego Krzyża. Hello. Proszę zobaczyć. Czerwony Krzyż. Kuku. A tu szefowa śpi. To nie można zaglądać. Kultury trochę. Zobaczcie, pokroił ktoś sobie rybkę, zapanierował przyprawami, no i się suszy na słoneczku. Koleżka popłynął. Hello. Piękna wieś. Butelkowa wieś. Puszkowa wieś. Ale nie ma co się ogólnie, wiecie co, dziwić, że oni tyle obalają browara. Gorąco jest. Tutaj jest bardzo gorąco. Hello guys. Idziemy tutaj dalej. Zobaczcie, że
Witam. Normalnie można, nie, to chyba jest, suszy się po prostu, pranie. Nie ma co. Tutaj dzień dobry. Hello. Sun is coming up, are you ready to go? We can take a ride, we can take it slow. Your will is my law, I'ma let you be the boss, 'cause I'll go where you go. I'll take you to a place we can see it all. Step off the edge, I can break your fall. Your will is my law, I'ma let you be the boss, 'cause I'll go where you go. Wiecie, tutaj bym chciał wspomnieć o tym, że tak, Khmerzy płacą 3000, a obcokrajowcy płacą 5. No niestety, tak to wygląda. Pomijając bileciki już zakupione, wchodzimy do lasów namorzynowych. Lasy namorzynowe. Kosmiczny widok, moi drodzy. Kosmiczny. Jednak trzeba zaznaczyć, że namorzyny ulegają degradacji. Po pierwsze, ludzie chcą odzyskać tereny pod uprawę, na przykład ryżu tutaj w Kambodży. Po drugie, zanieczyszczenia przemysłowe. Cały ekosystem namorzyn w pobliżu różnych fabryk po prostu zostaje zaburzony ze względu na silne zanieczyszczenia. No i po trzecie, też w niektórych miejscach woda jest po prostu odprowadzana i odsalana. Bo musicie wiedzieć, że namorzyny powstają blisko dużych akwenów, na przykład takich jak morza, oceany. Moi drodzy, najważniejsza funkcja namorzyn to było chyba, pamiętam, 2004 rok, tsunami w Indiach. Gdzie namorzyny zredukowały uderzenie fali tsunami idącej. Namorzyny po prostu zadziałały jak bariera, jak taka gąbka, która po prostu przyjęła całą energię i ochroniła tym samym budowlę i ochroniła tym samym życie ludzkie. Więc namorzyny, nic w przyrodzie nie dzieje się bez przypadku. Natura jest na tyle inteligentna, że jeżeli nam się wydaje, ludziom, głupcom, że coś nie ma sensu, to wiedzcie, że i tak to ma sens. Natura wie, co robi. Trzeba również zaznaczyć, że w takich wodach, w takich namorzynach pytona to spokojnie można spotkać. Ale też trzeba zaznaczyć, że ciężko jest takiego pytona spotkać. No i gdyby kierownik teraz wpadł do wody i taki pyton, załóżmy 3-4 metrowy by był, a załóżmy może 6 nawet, no to kierownika już by nie było. Wiesz, Marcin, że twoja córka, jak dorośnie, tak załóżmy będzie miała jeszcze może za 5-6 lat, wiesz, że będzie chciała być youtuberką? Albo wprost przeciwnie. Albo wprost przeciwnie. Wydaje mi się, że często jest tak, że wiesz, że jednak dzieci biorą, tak jakby nasiąkają takim zawodem. Może tak być rzeczywiście, możesz mieć rację. Czy będzie kręciła filmy? Niewykluczone. Już w tej chwili, jak widzi, że wyciągam kamerę, żeby nagrać na przykład Wiewiórki i Bobry. Dzień dobry. To biegnie i mówi teraz ja. I muszę normalnie kamerę na nią. I ona wtedy też zawsze coś powie. Jak jemy jakąś potrawę i pokazuje mój talerz, to ona woła, tata, moja. No właśnie. I trzeba pokazać też dżuny, także lubi być przed kamerą, wszystko jest możliwe. No. Nie wiem, czy wiecie, ale jest coś takiego jak zawód youtuber, bo tak na dobrą sprawę tworzenie YouTube'a to jest normalna, pełnowymiarowa praca. I teraz zapytajmy Marcina. Marcin, czy uważasz, że to, co robisz, zajmuje ci 1 etat, 2 etaty czy 3 etaty? Szczerze powiedziawszy, będę gdzieś po środku, ale to są dobre 2 etaty. Zauważcie też, że lokalni też odwiedzają. I to jest w tym wszystkim najpiękniejsze. Hello. To jest bardzo piękne, że lokalni też przychodzą tutaj, korzystają, odwiedzają, poszerzają swoje horyzonty. I... O ty gnoju! Mamy to. Złowiony, zatopiony. Na szczęście kosze są dość często. No właśnie, nie wiem dlaczego tutaj papiery są. Wiesz co, one spływają. To nie jest wcale tak, że
tylko odwiedzający rzucają. No właśnie, one płyną z prądem. Tak jest. Jak ty żonę poznałeś? Ja ją poznałem w restauracji u teściowej. Ona pracowała. Tam poszedłeś na zupkę? Poszedłem zjeść, tam ją zobaczyłem. Obsługiwanie była to jedna z pierwszych osób tutaj w Kokongu, który mówił po angielsku. Co jakby bardzo ułatwia od razu jakby komunikację. Od razu się chce wrócić, nie? Pogadać. I tak. I później jak miałem wybrać jakieś miejsce, gdzie coś zjeść, to szedłem tam, no bo mogłem przynajmniej zamienić parę słów, zapytać się, gdzie mogę załatwić coś tam, a gdzie mogę załatwić coś tam. Przy okazji okazało się, że ona jest nie tylko kelnerką tam, ale również gotuje i że jest bardzo dobrą kucharką. I jest ładna. I jak otworzy... I jest ładna. I jak otwieraliśmy resort na plaży, bo miałem tutaj ze wspólnikami resort na plaży, to żeśmy ją zatrudnili jako szefową kuchni po prostu. No i zaczęliśmy wspólnie pracować. No i to już później Się rozkręciło. poszło, popłynęło. Czyli co, już razem 5-6 lat? Nie, prawie 5 lat. Tak, 5 lat? prawie 5 lat. No. Z perspektywy czasu. 3 różnice między Polką a Kmerką, bo to jest dla mnie coś, co kompletnie, wiesz, nie mam zielonego pojęcia. A ty jako Kmerka- człowiek, który 5 lat już jest w związku z Kmerką, coś może powiedzieć. Tych różnic znalazłoby się pewnie znacznie więcej niż 3, ale tak, Takie żeby życiowe odczapać. może. Wiesz co, po pierwsze myślę, że Kmerki, to nie chcę, bo to jest generalizowanie, więc oczywiście, że znajdą się wśród Polek takie, które będą Generalnie, podobne. oczywiście. Ale wydaje mi się, że Kmerki są chętniejsze do zaopiekowania się ogniskiem domowym. Nie mają parcia na karierę, nie mają parcia na bycie partnerem w związku, tylko im odpowiada fakt, że zajmują się dzieckiem, zajmują się domem. Im to nie przeszkadza. To nie jest w żaden sposób ujma. To nie jest to, że one są stłamszone i przymuszone do tego. One tego chcą. Z Tarą wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, czy masz ochotę, może chcesz pójść do pracy gdzieś, może chcesz coś... Nie. No, jakby jest, przynoszę pieniądze, ona ma pieniądze na to, żeby zrobić zakupy, żeby ugotować, czyli jesteśmy najedzeni, no to czego chcieć więcej? Dobrze się w tym czuję. I ona się w tym po prostu dobrze czuje. To jest jedna z różnic, bo jednak w Polsce no ja już odczułem to, że kobiety, to jest taka emancypacja, chęć jakby, i to szanuję, to nie o to chodzi. Ja tego nie neguję w żaden sposób, tylko po prostu gdzieś one poszły już krok jakby do przodu. A tutaj ciągle jeszcze jest ta bardziej tradycyjna, nazwijmy to sobie, forma rodziny. To jest jedna i bardzo duża różnica. Zobaczcie, rybka suszona z sezamem. A teraz tutaj koleżkę zapytam o drugą różnicę. Proszę uprzejmie. Druga różnica to będzie trochę, mam nadzieję, że Tara tego nie będzie słuchała. Uważam, że Polki są lepiej wykształcone, ale tu nie chodzi nawet o wykształcenie sensu stricte, tylko świadomość tego, co się dzieje na świecie. Wiedza tak zwana ogólnospołeczna. Nie dziwi ich fakt, że człowiek był na Księżycu. Niekoniecznie muszą być zaangażowane w jakieś niuanse polityki światowej, ale mają świadomość tego, kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, wiedzą, jaka jest stolica Stanów Zjednoczonych albo Brazylii, wiedzą, że na przykład można przejść z kontynentu Ameryki Południowej do Północnej suchą stopą. Takie rzeczy wiedzą. Tutaj natomiast nie jest łatwo rozmawiać na takie tematy. Czyli innymi słowy, po prostu do rozmowy, dyskusji o świecie, nie tylko świecie, bo to o czymkolwiek bym nie chciał rozmawiać. Czy oglądałaś Titanica? A oglądałaś Awatara? Gwiezdne Wojny, wiesz co to jest? Ulala. To jest ogromna różnica. To jest różnica numer 2. Słuchaj, a teraz tak właśnie słuchając, to jest, tak nasuwa mi się takie pytanie, czy przebijając ogólnie się do tej społeczności kmerskiej, nie było ciężko? W sensie, wiesz, złapać takiej wspólnej nici porozumienia. Na początku było z żoną. ciężko. Na początku było ciężko, bo jakby wychowany w kulturze polskiej, w kulturze europejskiej, byłem nauczony też innej interakcji, nie tylko międzyludzkiej, ale męsko-damskiej. Czyli próbując być elokwentnym, stawałem się bufoniasty wręcz dla niej. Dopiero kiedy zrozumiałem, że muszę odpuścić i tak naprawdę nie rozmawiać koniecznie o tym, że Fryderyk Chopin wybitnym kompozytorem był, a porozmawiać o tym, że ryba jest pyszna, że ta ryba w tym sosie jest naprawdę pyszna i nagle znajdujemy nić porozumienia. Jak mówimy o rzeczach tutaj, których dotykają ich bezpośrednio, wtedy tak, wtedy można porozmawiać i wtedy się czują oni komfortowo, wtedy już nie ma problemu z łapaniem tej komunikacji. Ale początki były trudne. Teraz już wiem, jak tą Trzeba więź było łapać. zbalansować. Trzeba było po prostu sobie dać spokój, odpuścić i tyle. Na rozmowy
poważniejsze mam przyjemność na przykład z tobą sobie porozmawiać, natomiast z Tarą rozmawiamy o rzeczach innych po prostu. No. Jasna sprawa. Most Sprawiedliwości, Marcin. Trzecia różnica między Kmerką a Polką. To może być zaskakujące, bo mogłoby się pierwotnie wydawać, że będzie dokładnie odwrotnie, a jest następująco. Kmerki są mniej emocjonalne, kmerki mniej, ja nie powiem empatyczne, bo to byłoby nieuczciwe, ale mniej okazują zdecydowanie uczucia, nie epatują na zewnątrz, nie chodzimy za rączkę, nie całujemy się publicznie. A kiedy próbujesz łapać za rękę, nie tak? Wiesz, to tak jak żona czy coś, no mogę przytrzymać chwileczkę, ale to nie, generalnie nie. Żona Publicznie. dzwoni. Odbierz, bo później będzie przypał w domu. Chyba żona. Zaraz zobaczymy. Telefon z lubością zawieszający się, kiedy właśnie ktoś dzwoni. Żona akurat dzwoni, się zawiesił. Ale będzie przypał. Dobra, wracamy do tematu, tej emocjonalności. Nie okazują tych emocji. W domu nie ma problemu. W zaciszu czterech ścian oczywiście przytulić się jak najbardziej. Ale publicznie to tylko jak chcą zaznaczyć, że ten facet jest mój. Jak widzą zagrożenie, gdzieś tam jakaś się panienka przygląda i uśmiecha, to wtedy przytula się. Ale to jest ten moment taki... Tylko Takie bardzo naturalne, bardzo nie? naturalny, ale tak, taki zaznaczam teren. Ale tak generalnie nie ma czegoś takiego. Nie ma całowania się publicznie, nie ma właśnie chodzenia za rękę i mówienia sobie czułych słów. To jest taki to jest dziwna relacja. Niby się kochamy, ale nie okazujemy tego sobie w taki tradycyjny sposób, który my znamy. Także to jest, może wyglądać wręcz, czasami ludzie mogą się być zdziwieni, że jesteście parą, albo że macie kryzys jakiś może w związku. Nie, tak po prostu mają kmerki, tak po prostu tutaj jest. I to jest ta trzecia różnica. Już na tym moglibyśmy skończyć. Powiem jeszcze, że nie wiem, czy to jest różnica, czy w tej chwili w Polsce też już tak jest, ale kmerki nie odklejają się od telefonu. Kmerzy też, ale kmerka siedzi w tym telefonie i te bzdurki, głupoty, te TikToki, te wszystkie te przegląda. To jest coś niesamowitego. Naprawdę, one mogą właściwie żyć tylko i wyłącznie z telefonem. Tak. Są przeurocze, przesympatyczne, otwarte, piękne, opiekuńcze i tolerancyjne. Tolerancyjne. Są bardzo tolerancyjne. Nie ma problemu wyskoczyć na piwo z kolegami. Wczoraj przyjechałeś wieczorem. Mówię, kochanie, przyjechał Tomek z Polski. Idziemy, wyskoczymy na piwo. Idź, kochanie. Nie ma w ogóle dyskusji. A może weźmiecie piwko i przyjdziecie do nas do domu. Bawcie się dobrze. To chyba tyle. Lecimy dalej. Moi drodzy, lasy namorzynowe. Wieża obserwacyjna. Ma to sens, bo jeżeli występują jakieś pożary, to z takiej wieży można takowy pożar dostrzec, w razie czego. Tutaj łódki transportowe, można wynająć taką łódkę za 5 dolków do miejsca 4 km stąd chyba. Zobaczcie, pośród tutaj namorzyn można zamówić sobie jedzonko i w takim bungalow posiedzieć i odpocząć. Zobaczcie, tutaj można wynająć normalnie domek, ale przez okienko. Zobaczcie, jak pięknie wyposażone łóżeczko. Można tutaj przyjechać, wynająć nocleg w samym środku, w samym centrum. Marcin, jak to cenowo wygląda? Ostatnio, kiedy się dowiadywałem, nocleg tutaj za dobę $50. $50. Tak. Zobaczcie, jaką miejscówkę Marcin pokazał. Basen, obok, dookoła rzeka. Tam ktoś sobie łódeczką płynie. Leżaczki. Bar czasami jest odpalony. Czasami można żyć. Można żyć czasami. Zobaczcie to. Dookoła lasy namorzynowe. Miejsce magiczne, miejsce nieturystyczne totalnie. Ponieważ nikt tutaj marketingu nie robi dla tego miejsca.
Moi drodzy, bardzo dziękuję za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Marcin, piąteczka. Opa, piąteczka, bardzo dziękuję za wystąpienie na odcinku. Mało sprzyjające warunki. Marcin, po pas w pieprzu. Trzymajcie się, pozdrowienia serdeczne z Kambodży. Kierownik pozdrawia, całuje, ściska, dbajcie o siebie, zostawcie po sobie ślad. Trzymajcie się, moi drodzy! Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!